Przystanek Ameryka zawędrował do indiańskiej wioski szczepu Mikosuki. W dzisiejszym odcinku opowiemy o związku tego plemienia z polskością oraz o historii i obecnej sytuacji rdzennych Amerykanów za oceanem. There's over 400 tribes in North America. I couldn't name all of them because I just mainly focus on, ourselves here in Florida. We have a tenuous relationship with the United States. It's better than what it used to be, especially here in the Everglades and the Miccosukee tribe. We constantly, every year, we have to remind the federal government that our homelands need to be taken care of and that the Miccosukes have their rights here. And just recently, unfortunately, under the United States government through their Environmental Protection Agency, they made a decision that impacts the Miccosukee tribe and an attack on their tribal sovereignty. So we're always having to protect that tribal sovereignty, which we're doing right now. And the government and the state of Florida is trying to diminish the land that the Miccosukes have. I was born and raised in the Florida Everglades, and growing up here, I have a passion for my homeland. We all believe that it's our responsibility to care for our ancestral homelands. Park Everglades jest otwarty na turystów. Można pojawić się tutaj i specjalnymi powietrznymi łodziami popłynąć w różne ciekawe miejsca. The Everglades National Park in the area of the Everglades, I think it's the second largest park in America. The Miccosukee people are part of the area of the Florida Everglades, which is in the our reserve area. We try to take care of the animals, and sometimes when there's not enough water for the alligators, for the deer, we actually will put out food. If it's too cold, sometimes they stay under the water or they go up into the bushes. But like today, it's a beautiful day. They'll lay out on the mud because like a snake, it's a cold-blooded animal, so it needs the sun to help regulate its body temperature. In the summertime, when there's no water in the Everglades, the alligators, like a bear, they'll hibernate under the ground. This tree island that we're on, it's called Tear Island. In my language, we say because many tears were shed over this island from the families that used to occupy it. This particular island is very important to the Miccosukee people because our very first elected chairman was William Buffalo Tiger, and this island is where his family resided, and he spent a portion of his life here. And tree islands that we're on are very important to the ecology of the Everglades because it provides a home, not only for the Miccosukee and Seminole people, but for the animals such as the turtles, the deer, the wild hogs that occupy the area. In my language, this is called a iton chige. It's a cooking chiki, and this is where we cook food, but also the fire is very important for us because we call the fire grandfather. So when we make our fire, we always give a little bit of food to the fire, and we say a prayer and give thanks for the fire for helping provide heat to us. We use the entire island like a house. We don't have one building for where everything is inside. The Americans, they have one house, they have the bedroom, the kitchen. Here, the island, you have a separate house for eating, a separate house for sleeping, a separate house for cooking. The village, they always say you have to have your totem pole
because it's like a cross in a house. It helps guard you to keep the bad spirits away. Wśród plemienia Mikosuki jest też jedna wyjątkowa rodzina. Wchodzimy do prawdziwego polsko-indyjskiego domu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Bardzo miło. Zapraszam. Tak, tutaj jak widać jestem z Rzeszowa. Mam kącik taki rzeszowiaków, prawda? To dostałem w prezencie od prezydenta miasta. Ratusz też. Tutaj mamy taką kolekcję ludzi, których miałem okazję poznać i spotkać. Kenny Rogers, B.B. King, Dina Carter. Tutaj moi przyjaciele z Izą Trojanowską z Polski. Zespół pod Budą, miałem ich też przyjemność poznać wiele lat temu. Everglades jest unikalnym miejscem na cały świat. To jest wszędzie dookoła na tym samym równoleżniku na całym świecie są pustynie. Tutaj jest akwen. Ta woda przepływa z prędkością około kilometra dziennie i porusza się przez zarośnięte trawą, tak zwaną sawgrass, bo ta trawa ma takie ząbki na siebie, przepływa i wpływa do Zatoki Meksykańskiej na południe stąd. I w międzyczasie w tym Everglades są wysepki. I wysepka, która jest wystawiona ponad wodę, powiedzmy większość roku, na takiej wysepce spotkalibyśmy właśnie wioskę indyjską, czyli rodzinę indyjską mieszkającą, bo ten szczep nie mieszka w dużych miastach, po prostu jedną wioskę tworzy jedna rodzina, jeden klan. Aligator jest królem tego miejsca. Aligator jest tak jakby gospodarzem tego miejsca, bardzo ważnym zwierzęciem. Zresztą wszystko w Everglades, wszyscy od larwy komara po aligatora, wszyscy są ze sobą powiązani. I ryzyko jest takie, że jak jeden gatunek wyginie, jest szansa, że wszystkie gatunki w Everglades pójdą jak reakcja łańcuchowa. These are 6 months, and if you see they don't grow that big. You can see the teeth. You see the teeth right there. They have little teeth and everything. All the little ones are 6 months, and they hardly grow. These ones are 2 years. 2 years, and you could tell that they're a little rusty if you touch them. Yeah, they're a little harder, and this one bites. Mikosuki jest bardzo pokojowym narodem. Oni chcą mieć spokój, chcą być po prostu zostawieni w spokoju. W tej chwili są zupełnie niezależni. To jest szczep prawdziwie suwerenny w Stanach Zjednoczonych. Mają swój zarząd, mają nawet ambasadę w Miami, mają swoją klinikę, swoją policję, swój sąd. Są zupełnie niezależni od rządu amerykańskiego. Oni mieszkali, kiedyś zajmowali tereny południowej Georgii, południowej Alabamy i północnej Florydy. I to kiedyś jeszcze w XV-XVI wieku zaczęli się wyłaniać Mikosuki właśnie ze swoim językiem, ze swoimi tradycjami. No i zostali w 1820 roku, jak rząd amerykański odkupił Florydę od Hiszpanów, mniej więcej w 1820 roku. Generał Jackson napadł na miasto Mikosuki City. Wtedy Indianie Mikosuki zdecydowali się wejść głębiej w Everglades, porozdzielać się na mniejsze grupki. Od tamtego momentu wioskę indyjską tworzy jedna rodzina, że jak żołnierze znaleźli Indian, prawda, wioskę, to znaleźli jedną rodzinę, a nie całą narodowość. I w taki sposób przetrwali do dzisiaj. Żaden szczep indyjski, Mikosuki też wliczając, nie dostał żadnej pomocy od rządu amerykańskiego. Ciężko wejść do świata Indiom? W tamtym okresie, jak ja poznałem moją żonę, to nie było łatwo. Tym bardziej, że moja żona była córką szamana i wodza w tamtym czasie. To jest takie bardziej komunalne środowisko, prawda? Wszyscy razem decydują o pewnych rzeczach biznesowych, wszyscy razem decydują, jak idą do przodu. Teraz się szykujemy, żeby spróbować sok ze świeżych orzechów kokosowych. Uważajcie na nogi. Trzeba to robić umiejętnie, żeby nie rozkroić za dużo, tylko wystarczająco, żeby była dziurka na słomkę. Kokosy są najbardziej wytrzymałą palmą, że słona woda im nic nie przeszkadza, często rosną na plaży. Te wszystkie palmy, oprócz takich tak zwanych cabbage palms, które mają specyficzne liście, z których Indianie właśnie robią tą strzechę. Teraz bym chciał, żebyś spróbował tego orzecha kokosowego w takiej tradycyjnej indyjskiej kamizelce. O, bardzo proszę. Nawet pasuje do spodni. To jest taki najmniejszy token, żeby być Indianinem, prawda? Ubierasz sobie kamizelkę, później jeszcze dochodzą koszule i oczywiście bluzy. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Ja wychowywałem moje dzieci w kulturze polskiej, czyli chodziliśmy do kościoła katolickiego na święta, na Wielkanoc i w niedzielę nieraz jechało się do kościoła z nimi. Moja żona wychowywała w kulturze indiańskiej, czyli brała na różnego rodzaju ceremonie, na różnego rodzaju święta indiańskie. To jest już w zamkniętym środowisku. Ja tam nie mogę być. Mogę być przed i po imprezie, prawda? Nie mogę być w czasie, bo to już jest dla nich taki troszeczkę otulone tajemnice. To jest tylko i wyłącznie dla nich, dla nikogo innego. Jestem szczęśliwa, że mam w Polsce imię. Pytałam tata, czy można zmienić do Basza i teraz mam Basza. To be native, it's to be in touch with my ancestry, my mother's side of the family, my grandparents, and to keep alive the language and our culture and things that have been passed down generation to generation. And then now teaching my kids what it's like to be native. My Polish family, we go and visit them. I go there probably like once every 2-3 years, and it's an enjoyable experience. We go to Rzeszów, Babcia, Wujek. For me, heritage is about making sure that whatever I've learned in my life from my uncles, I pass on to my children and my nieces and nephews as well. My tribe, we've been around for many generations, fighting in the wars against the United States. And but the modern history of the tribe started back in the 1960s, and that where we formed our modern government. I've noticed that we've been more welcoming by the outside community, and we've been able to discuss the issues at hand, as whether it be environmental, urban boundary limits, where more people move more into the Everglades, and we're trying to show them that moving more into the Everglades is bad for the environment. So they're hearing us in that conversation. It's a team effort. We have to keep it together. And mainly my primary culture comes in, and second his comes in. That's it. That's how it is in their culture. Women runs the village, women runs the family. It's their responsibility to pass on their culture. It doesn't reflect, even if it's an Indian husband, it doesn't reflect on him to keep the culture going in Mikosuki. It's all women's responsibility. To jest niesamowite to, co robi tutaj Roch z Daną. Ta rodzina jest naszym ambasadorem, tak można to powiedzieć. Przez ten dom się pewnie przewija już nie pojedyncze, to są dziesiątki osób, które docierają tutaj z Polski, a przede wszystkim z Rzeszowa. Bardzo ciekawe spostrzeżenia to są właśnie teraz, jak jestem między nimi. Jak to naprawdę działa, jak to pracuje, na czym polegają zasady ich egzystencji, ich wszczepie. Kiedy się zapytałem, nie widziałem tutaj cmentarzy. Kiedy ktoś odejdzie, oni wywożą na Everglades, zamykają w taki kokon i jak gdyby oddają to naturze. I natura sobie już poradzi z tymi, którzy odeszli. Także ciekawa sprawa, inaczej niż to w naszej tradycji, w naszej kulturze. It's amazing that they're raising their children both in the Miccosukee culture, but also his culture. They have a very rich background, and the fact that they're proud of both heritage is very important, because no matter what culture you're from, you should embrace that culture. Indiańska historia za nami, a ja już zapraszam Państwa na kolejny przystanek Ameryka. Do zobaczenia.